Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie, tu Zabytki Techniki. Skończył się cykl o Fonice i Unitrze, skończył się cykl o Lubartowie i co dalej? Podpowiadacie w komentarzach, by zająć się innymi firmami z dawnego zjednoczenia, przytaczacie Diorę, przytaczacie inne nazwy. No cóż, nie wszystko tutaj zależy ode mnie, a właściwie nawet większość nie zależy ode mnie. Ponieważ żeby nakręcić wywiad z konstruktorem, wywiad z człowiekiem, no potrzebny jest ten człowiek. Nie ukrywam, że próbowałem z Diorą już kilka razy i to w różnych miejscach bez rezultatu. Próbowałem też z innymi zakładami, jak widać. Jeśli więc chcielibyście kolejne takie odcinki, to bardzo proszę o pomoc. Być może wśród widzów są tacy ludzie, są dawni konstruktorzy z zakładów elektronicznych Unitry, być może jest ktoś z ich rodziny, znajomych. Zadziałajcie, proszę, na pewno nie zignoruję żadnego takiego sygnału, takiego zgłoszenia. W ten właśnie sposób powstała seria o Lubartowie. Pewnego wieczoru zadzwonił pan Marian. Powiedział, że jest, że chętnie poopowiada i mamy tę historię zarejestrowaną. Więc jeśli możecie pomóc, to gorąco zachęcam. Tymczasem wiele wskazuje na to, że przynajmniej kilka kolejnych odcinków będzie wyglądać zupełnie inaczej. A dzisiaj, jak widać, bohaterem jest sprzęt wagi ciężkiej, stąd też się znajdujemy w nieco innym miejscu niż zwykle. Jest to gramofon amerykańskiej firmy Recocad. Ten odcinek powstał z inspiracji i dzięki wielkiej pomocy pana Mirosława Walusia, mojego widza ze Stanów. No muszę tutaj się przyznać, że po raz pierwszy w życiu dostałem paczkę z Ameryki i to nie byle jaką, bo ta paczka zawierała coś takiego. Dlaczego chciałem się tym zająć, przyjrzeć się bliżej temu gramofonowi i tej firmie i podzielić się tym wszystkim z Wami? No powodów było kilka. Po pierwsze, w jakiś sposób ujęła mnie wielkość tych urządzeń. Już to mogłem zobaczyć przy okazji tego odcinka o gramofonach Empire. Te Recocad są bardzo podobne, jeśli chodzi o gabaryty i waga. No uznałem, że jest to coś ciekawego, jeśli to jest tak duże, potężne, ciężkie urządzenie i do tego wykonane z najwyższą precyzją. Zdarza się, że mechanizmy od tych gramofonów są wykorzystywane do jakichś współczesnych konstrukcji. Byłem więc bardzo ciekaw, jak to naprawdę wygląda i czy rzeczywiście można się pokusić o to, by wyjąć taki napęd i wykorzystać go w czymś nowym. Pewnie kiedy teraz słyszycie, jak on pracuje, to się uśmiechacie z politowaniem, ale muszę powiedzieć, że nie, więc może to jest ten czas, żeby pokazać, co znalazłem tam w środku. Otóż jak zdejmiemy talerz, to ukazuje nam się cały napęd. Na osi silnika mamy taki wałek w kształcie stożka i mamy kółeczko z brzegiem gumowym, które wędruje po tym stożku. Ten element, który jest wybierakiem jakby prędkości, przesuwa nam to kółko, na skutek czego ono się przesuwa wyżej bądź niżej tego stożka i opiera się w innym miejscu, które ma inną średnicę. Z drugiej strony, jak przyjrzycie się talerzowi, to zobaczycie, że on jest też tutaj podtoczony. Więc naprawdę wymagało to bardzo precyzyjnej pracy, takiej czysto mechanicznej. No ale dlaczego to tak, nawet nie wiem jak to nazwać, skrzypi, hałasuje? Otóż okazuje się, że silnik pracuje bezgłośnie. Zobaczcie, naciskam oś silnika i nie słyszymy nic. Cały ten hałas generuje kółko. Mam wrażenie, że jego łożysko, które chyba wykonane jest z brązu i ono ma taki delikatny, wyczuwalny luz. Więc podejrzewam, że gdyby ktoś zechciał wymienić to łożysko na lepiej spasowane, to ten hałas by nam zniknął. Natomiast obroty wydają się dosyć stabilne. Więc pierwszym powodem była zwyczajna ciekawość, co ten gramofon sobą reprezentuje, jak on wygląda, jaki naprawdę jest.
A drugim historia, która za nim stoi, bo ona opisuje tę część płyt winylowych, ich historii, której ja w ogóle nie znałem, nie miałem jej świadomości. Zacznijmy może od samej nazwy Rec O Cat. Wiele wskazuje na to, że pierwszy człon rec został zaczerpnięty po prostu z angielskiej nazwy płyty, czy też nagrania, czyli rekord, więc rec. Środkowe O, to jak zobaczymy choćby na tym logo, jest po prostu wyobrażenie płyty, a ostatnia część, cut, brzmi jak angielskie słówko właśnie cut, które oznacza cięcie, czy też wycinanie. No tutaj zapisane w inny sposób, bo przez literkę K, a prawidłowy zapis jest przez C, ale jak zobaczycie na samym początku, kiedy jeszcze ta firma nie była zbyt dobrze znana, to dziennikarze w artykułach potrafili źle zapisać tą nazwę właśnie przez C, więc Rec O Cat, czyli wycinanie płyt. Dokładnie tak. Te maszyny, które oferowali, nazywane były wręcz tokarkami do płyt. Chodzi o odpowiednie prowadnice, głowice, które pozwalały na czystej płycie nagrać nową treść, nagrać dźwięk. Zastanawiałem się, gdzie coś takiego było wykorzystywane. Oczywiście takim pierwszym skojarzeniem są studia nagraniowe, tam gdzie te płyty są tworzone przez artystów, ale jednym z głównych obszarów, którym interesował się Rec O Cat, to był rynek nadawców radiowych. I tutaj pan Mirek podpowiedział mi, żebym sobie obejrzał film Gdzie jesteś, bracie, który pokazuje no, taką trochę odrealnioną Amerykę. Trudno powiedzieć w jakim okresie, czy to jest gdzieś tuż przed II wojną światową, czy po tej II wojnie światowej. W każdym razie jest tam wątek właśnie stacji radiowej, jest pokazana taka nagrywarka, taka tokarka do płyt, jak to było wykorzystywane. Ale generalnie chodzi o sam sposób jej używania, bo to nie było jakieś wielkie studio nagraniowe, jakieś szczególne warunki. To było coś, co się robiło bardzo szybko, na kolanie wręcz. Zespół czy artysta mógł przyjechać, wejść, w ciągu 10 dosłownie minut wykonywało się to nagranie za pomocą jednego mikrofonu po prostu na 100% od razu. I nadawca zyskiwał płytę z takim utworem, który mógł wykorzystywać w swoich audycjach, mógł lansować jakieś zespoły. I tak to się odbywało. Jak nie trudno się domyśleć, były też zestawy do kopiowania tych płyt, czyli jeden gramofon odtwarzał, drugi gramofon mógł nagrywać. Oczywiście do tego były potrzebne wzmacniacze. Te wzmacniacze z czasem się komplikowały, oferowały wiele wejść. Można było do płyty już istniejącej coś dograć, bo wzmacniacz miał wejście na gramofon, miał wejście na ileś mikrofonów, więc te urządzenia stawały się coraz ciekawsze. Oprócz studiów i stacji radiowych, te produkty Rec O Cat były też kierowane do, nazwijmy to, zwykłych ludzi na rynek komercyjny. Jeśli ktoś chciał takie urządzonko, miał taką potrzebę, nie wiem, był muzykiem, no i było go stać, bo nie były to tanie urządzenia. Za chwilę przytoczę jakieś przykłady. To oczywiście mógł sobie coś takiego kupić. Pojawiły się w pewnym momencie nawet specjalne modele dedykowane właśnie na taki rynek komercyjny. Za chwileczkę przejdziemy już do historii firmy, zanim jednak to jeszcze jeden wątek, ponieważ okazało się, że kiedy pan Mirek kupował ten gramofon, to usłyszał o historii tego egzemplarza. Podobno pochodził on z sali widowiskowej w Lake Placid, sportowej takiej hali, w której w roku 1980 rozgrywały się zimowe Igrzyska Olimpijskie w Stanach Zjednoczonych. Nie będę udawał, że znam się na sporcie, jestem jego pasjonatem, bo nie bardzo. Jeśli słyszę o Olimpiadzie roku 80, to oczywiście przychodzi mi na myśl ta letnia z Moskwy, kiedy to na skutek ataku, wtargnięcia Związku Radzieckiego do Afganistanu większość krajów zachodnich zbojkotowała tą olimpiadę.
A tu się okazuje, że nieco wcześniej, w lutym roku 1980, już po tej napaści na Afganistan, rozgrywały się igrzyska w Stanach Zjednoczonych i tam wydarzyło się coś niezwykłego. Ponieważ na tą olimpiadę Rosjanie, Sowieci przyjechali i jeśli chodzi o hokej, to jechali jak po swoje. Nikt sobie nie wyobrażał w Związku Radzieckim, że nie wygrają tych igrzysk. Natomiast zupełnie inne podejście było w Ameryce, ponieważ tam zespół dopiero był budowany i tworzony i właściwie nikt się nie spodziewał tego, co się wydarzyło, a wydarzyło się coś, co zyskało później miano cudu na lodzie, ponieważ ten zupełnie nowy amerykański zespół zwyciężył Sowietów, a później zdobył nawet złoty medal. Okazało się jednak, że ten złoty medal nie był tak ważny, jak to zwycięstwo nad Sowietami. Generalnie chodzi o to, że podobno ten gramofon był tam wtedy wykorzystywany, że podczas tych zawodów, tych igrzysk puszczano z niego muzykę. Być może właśnie muzykę z tej płyty, którą też pan Mirek mi dostarczył, Chucka Mangione, w ogóle genialny twórca. Jego Dzieci Sancheza uważam za naprawdę majstersztyk, no ale na tej płycie jest utwór, który był wybrany na te igrzyska, był zdaje się oficjalnym utworem tych igrzysk, więc jest taka historia, że ten gramofon, ta płyta, te igrzyska. Spróbuję więc uruchomić ten gramofon i odtworzyć tę płytę. Użyję w tym celu takiej nakładki, na której nadrukowano odpowiednie wzory. Te wzory oświetlone światłem o określonej częstotliwości po osiągnięciu przez talerz właściwej prędkości obrotowej będą sprawiać wrażenie, jak gdyby się zatrzymały. Są tutaj dwa zestawy wzorów dla 50 Hz i 60 Hz. My oczywiście użyjemy 50 Hz. Wzór odpowiadający prędkości 33,1 obrotów na sekundę to jest pierwszy od zewnętrznej krawędzi nakładki. Nie wiem, na ile jest to prawdopodobne. Wydaje mi się, że nie aż tak bardzo, bo jak za chwilę prześledzimy sobie tę historię, to ta konstrukcja pojawiła się w roku 1951. Też warto dodać, że nie było to wtedy sprzedawane jako całość, jako gramofon, tylko jako zestaw oddzielnych elementów. I tak talerz z napędem nazywał się CSV12, ramię ma oznaczenie 120, oddzielnym elementem był ten korpus, to zresztą jest obudowa taka walizkowa, pokrywy nam jednak brakuje. No więc ten gramofon pojawił się w roku 1951. Tu jest też pewna niespójność, bo na talerzu mamy napis Stereo Table, no a ten gramofon z roku 1961 na pewno nie był stereofoniczny. Ramię, które tutaj mamy, ma okablowanie monofoniczne, dwużyłowe i styki w tym gnieździe, do którego zapina się główkę, no też są dwa. Więc jest tutaj jakaś niespójność. Rzeczywiście jeszcze w roku 1960, a cyfra 60 jest tutaj na tej tabliczce, taka konstrukcja była jeszcze oferowana i ona już wtedy prawdopodobnie była stereofoniczna, bo chyba 2 czy 3 lata wcześniej pojawiła się wersja tego samego ramienia z tą samą nazwą 120 z okablowaniem stereofonicznym z 4 przewodami, 4 stykami tutaj w gnieździe. No ale to, co się tutaj znajduje, jest monofoniczne. Czy jest możliwe, żeby w 1980 roku w hali sportowej w Stanach Zjednoczonych był wykorzystywany gramofon, który w najlepszym razie miał 20 lat, a może i więcej? No nie wiem. Nie zamierzam tego jakoś analizować, nie mam jak tego sprawdzić. Taką mamy historię. Pan Mirek zaopatrzył mnie tutaj w sporo pamiątek z tamtej olimpiady, które wszystkie Wam skrzętnie pokażę, więc teraz przejdźmy może już do tej historii firmy, a na zakończenie odcinka, na zakończenie filmu będzie prezentacja tych pamiątek. Zaczynamy.
A zaczniemy od pewnej ciekawostki. Początki firmy Recocad sięgają lat 30. ubiegłego wieku. Natomiast gramofon, który jest dzisiaj prezentowany, przynajmniej jeśli chodzi o model, opracowany został gdzieś w okolicach roku 1951. W tamtych czasach popularne były nieco inne płyty niż dzisiaj, wykonane z szelaku, materiału bardzo kruchego, wymagały odtwarzania z prędkością 78 obrotów na sekundę i taką płytę przesłał nam pan Mirosław. Mam wrażenie, że okładka jest od innej płyty, a zawartość od innej. Niemniej jednak jest to płyta 10-calowa. Uruchamiamy więc gramofon, znowu nakładka, znowu regulacja obrotów i znowu się udało. Tym razem, ponieważ nie jest to muzyka, to pokuszę się o nagranie i zaprezentowanie. Mam wrażenie, że nacisk igły jest zbyt mały. Zmierzyłem, zważyłem to, wyszło mi około 1 grama. Niestety ramię jest uszkodzone albo w jakiś sposób zatarty i nie da się go regulować. Boję się, żeby kręcąc tą przeciwwagą nie zerwać przewodów. Dlatego zastosuję inne rozwiązanie. William opened his eyes and thumped the floor with his tail when Herbie started to play a tune. That meant that it was a good tune, and he liked it. But if William shook his head and flapped his ears, that meant he didn't like that tune. That's how Herbie could tell whether he was playing a good tune. Now, Herbie Jordine had made his one-string fiddle himself. First he got himself 2 coonskins. Zanurzamy się więc w historię Recocad. Po raz kolejny korzystam z internetowego archiwum worldradiohistory.com. Pierwsza publikacja Radio and Television Today z kwietnia, uwaga, 1939 roku. Tutaj mamy małą notatkę prasową informującą o utworzeniu nowej firmy Recocad Corporation i podane są 3 nazwiska. Dyrektor do spraw sprzedaży i reklamy George Silber, prezes firmy Walter Silber i główny inżynier Victor Silber. Jest to o tyle ciekawe, że we wszystkich późniejszych publikacjach występuje już sam George Silber jako właściciel albo prezes tej firmy, a tutaj mamy 3 panów Silberów, być może braci. Mamy tu też informację, że firma zajmuje się produkcją akcesoriów do gramofonów, czy właściwie fonografów. Broadcasting Advertising, rok 1939. Jest to coś w rodzaju książki telefonicznej dla branży elektronicznej i tutaj znajdziemy informację, że pan George Silber jest pracownikiem firmy Apple Engineering Laboratories, firmy, która zajmuje się produkcją głowic tnących i wkładek gramofonowych, a w kolejnym roku tej samej publikacji jest już informacja, że pan George Silber reprezentuje firmę Recocad. Radio and Television Today, wrzesień 1939, krótka informacja o turnieju golfowym dla dyrektorów sprzedaży w Nowym Jorku. A mówię o tym dlatego, że jest zdjęcie i pan George Silber, którego po raz pierwszy możemy zobaczyć. Radio Equipment Sears 1941. To jest coś w rodzaju katalogu, są zdjęcia, opisy ceny. Jest tu reklama mechanizmu nagrywarki Recocad. Oddzielnie sprzedawany jest powyższy mechanizm oraz talerz z silnikiem. Producent wprost pisze, że standardowy gramofon, jego silnik nie ma wystarczającej mocy, by poradzić sobie z nagrywarką. Dodatkowo obok jest reklama nośników do takich nagrywarek, do domowego nagrywania i płyta 10-calowa, taka jaką przed chwilą pokazywałem, kosztowała $1,69. Czy to było drogo? Przeliczając na współczesną wartość, dzisiaj ta płyta byłaby warta 37 prawie $1,5. Natomiast nagrywarka z gramofonem to już koszt $86,50, co daje
1916 dolarów współczesnej wartości, więc nie były to tanie rzeczy. Radio Masters Encyklopedia Herbachen Rademan, edycja 9, rok 1942. Ta publikacja będzie się przewijać nam wielokrotnie. Jest tu reklama Recocat Professional Recording Equipment. Jest tu szczegółowy opis oferty ze zdjęciami, m.in. mechanizm talerza RCAT D12, mechanizm prowadzenia głowicy model 1942 i akcesoria. Na następnej stronie jest zmieniarka Gararda już w roku 1942. O tych zmieniarkach będzie jeszcze nieco dalej. Radios Master, edycja 12, grudzień 1947. Tutaj obszerna reklama Recocat. Mechanizm prowadzący głowicę, nowy napęd z półautomatycznym systemem przełączania prędkości, szafka, która mieści wewnątrz płyty, mechanizm dla płyt 12-calowych i taka kaseta, szafka na zestaw przenośny. Audio Engineering, listopad 1949. Tutaj mamy reklamę wzmacniacza, właściwie dwóch wzmacniaczy. Ten drugi na przykład ma 3 wejścia mikrofonowe, wejście dla wkładki gramofonowej o wysokiej impedancji i wejście dla radia. Lafayette Radios Master 1951-1952. Tutaj nowe gramofony przenośne, fonografy, Rhythm Master i Recitalist. Ten Rhythm Master ma płynną zmianę prędkości. Tutaj reklamują, że można użyć go do nauki tańca na przykład. Nowa nagrywarka dla płyt 13,1/4 cala Challenger Deluxe. I to jest urządzenie, które jest skierowane nie tylko do profesjonalistów, muzyków, edukatorów, ale także po prostu entuzjastów nagrywania. Nowy gramofon z napędem CVS-12. Tutaj jeszcze mamy prezentowane wszystkie mechanizmy nagrywarek i wszystkie mechanizmy napędów, a na samym dole mamy napęd, czy też mechanizm CVS-12, dokładnie ten, który jest prezentowany dzisiaj w gramofonie. Tu jeszcze podkreślono, że urządzenie będzie działać zarówno z napięciem zasilającym o częstotliwości 50, jak i 60 Hz. Miesięcznik Audio, kwiecień 1954 i tu mamy artykuł, który rozpoczyna spór, jakich w świecie audiofilii bardzo wiele. Mam kupić gramofon, czy też zmieniarkę płyt. Te zmieniarki, jak widzieliśmy, pojawiły się już kilka lat wcześniej. Firma Recocat pisze, że zmieniarki są bezkonkurencyjne, jeśli chodzi o dostarczanie dużej ilości muzyki w sposób bezobsługowy, ale jednocześnie dowodzi, że nigdy nie dościgną jakości, wierności odwzorowania, jakie oferuje porządny gramofon. Ileż było podobnych sporów w historii. Październik 1957, Electronics. Okazuje się, że firma Recocat otwiera nową fabrykę o powierzchni 25 000 stóp kwadratowych. Te nowe zasoby mają podwoić dotychczasową produkcję. Jednocześnie George Silber rozpoczyna dyskusję na temat nagrywania stereofonicznego. Jest tu też informacja o planach produkcji wkładek gramofonowych, kilka słów o historii firmy, o jej nazwie, o planach budowy gramofonu do odtwarzania płyt, a także o zakupie firmy Audac produkującej ramiona gramofonowe i to jest chyba ten klucz do gramofonów odtwarzających płyty. Radio Electronic Master 1957, edycja 21. No i mamy ramiona 12 i 16 calowe, odpowiednio 120 i 160. I kolejna edycja Radio Electronic Master, już 22, rok 1958. Kolejne urządzenia, nagrywarki Recocat. Kolejne napędy gramofonowe, nagrywarka Imperial i uwaga,
kompletne gramofony z mechanizmem CVS-12 oraz z ramionami 120. Hi-Fi Review, październik 1959 i kolejna odsłona sporu pomiędzy zmieniarkami a gramofonami. Czy naprawdę muszę wywalić cały ten stos, by wysłuchać drugiej strony? High Fidelity Trade News, październik 1959 i jedna reklama RecoCat. Mamy ramię, mamy głośniki Audax, mamy wreszcie całą grupę gramofonów, a za tym wszystkim stoi pan George Silber. Gramofonom możemy przyjrzeć się w 24. edycji Radio Electronic Master z roku 1960. Są tutaj modele jednoprędkościowe z 2, z 3 prędkościami. Można kupić poszczególne elementy. Są znane nam już ramiona 120 i 160, z tym, że tutaj są już w wykonaniu stereofonicznym z takim przewodowaniem. 25. edycja Radio Electronic Master, rok 1961. Mamy tutaj reklamę głośników Audaxa, znane już gramofony oraz pojawiają się nowe ramiona S220 i S260. Natomiast w kolejnej edycji z roku 62 mamy ramię automatyczne, wciąż ten sam napęd CVS-12 i cały zestaw ze wszystkimi elementami. Nowa nagrywarka New Imperial 2, gramofon dla płyt 16-calowych, głośniki Audax. A w kolejnej edycji Radio Electronic Masters znów mamy opisane ramię automatyczne oraz zestaw, który pozwala użytkownikom wcześniej zakupionych ramion uzyskać tę funkcję automatyzacji. Miesięcznik Audio, wrzesień 1964 roku i reklama, w której pan John C. Koss, właściciel firmy Koss i wynalazca pierwszych na świecie słuchawek stereofonicznych, tłumaczy, dlaczego potrzebował kupić firmę RecoCat, a małym druczkiem znajdujemy opis smutnej rzeczywistości. Otóż okazuje się, że firma RecoCat już od maja 1963 roku funkcjonuje w warunkach upadłości i taką właśnie upadającą firmę kupił pan Koss z założeniem zachowania produkcji, ale czytamy tutaj też, że zostanie ona przeniesiona do fabryki w Milwaukee. Również w Billboardzie z roku 1964 z lipca jest artykuł na ten temat. Tutaj możemy zobaczyć zdjęcie pana Kossa. Warto też zajrzeć na stronę firmy Koss, która istnieje do dzisiaj i tutaj jest bogaty opis historii tej firmy, jej produktów. A w 1965 roku z październikowego numeru Hi-Fi Stereo Review dowiadujemy się, że niemal wszyscy kochają RecoCat. W ten oto sposób objawia się nam nowy gramofon R34. Radio Electronic Master, edycja 29, rok 1965. Kolejne reklamy nagrywarek. Są gramofony, nowy gramofon R34. Widzimy też dwa nowe ramiona S320 i S340. O tym drugim napisano, że obsługuje wkładki wymagające nacisku igły poniżej 1 grama. Są też oczywiście reklamy słuchawek firmy Koss. Hi-Fi Stereo Review, listopad 1967. Nie ma reklamy RecoCat, mamy tylko słuchawki firmy Koss. Miesięcznik Audio, kwiecień 1968 i to jest ostatnia reklama gramofonu firmy RecoCat, jaką znalazłem, choć w istocie, jak widzicie, jest to reklama marki Koss, a nazwa RecoCat została wymieniona małym druczkiem. Czyżby wyprzedaż magazynów? Tak się przedstawia ta historia. Wszystko zakończyło się gdzieś, wiele na to wskazuje, pod koniec lat 60. Pan John Koss z jakiegoś powodu zrezygnował z gramofonów i tokarek, pozostając przy słuchawkach, a nam zostały egzemplarze tych starych maszyn.
Czy warto się nimi dzisiaj zajmować? Myślę, że każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Ja już trochę jestem zmęczony tymi projektami vintage. Przygotowując się do tego odcinka wczoraj, próbowałem rozgryźć tą nakładkę z nadrukowanymi tymi wzorami do ustawiania prędkości. Próbowałem tego użyć na swoim współczesnym gramofonie, na Bernardzie, który niedawno skończyłem i na tym tutaj. No i co tu dużo mówić, no, współczesny gramofon trzyma te obroty, pomimo że nie ma tam żadnej regulacji, po prostu się włącza i to wszystko stoi tak jak trzeba. W Bernardzie, to już Wam opowiem przy okazji Bernarda, no jeśli chodzi o tego Recocat, to nie powiem, kiedy się ustawi te obroty, to są stabilne, przynajmniej na tyle, na ile można ocenić po tym stroboskopie. Oczywiście to ustawienie wypada w zupełnie innym miejscu niż te oznaczenia na płytce, ale są stabilne. I myślę, że gdyby wymienić to łożysko, to byłby on też cichy, więc może warto się pokusić, aby stał się podstawą jakiejś fajnej konstrukcji DIY z jakimś ciekawym ramieniem. Zostawiam Was z tymi wszystkimi myślami. Na koniec jeszcze kilka pamiątek z Olimpiady Zimowej roku 1980. Dziękuję bardzo Panu Mirkowi, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.